Sytuacja w Afganistanie rozsypała się zaledwie w ciągu kilku dni. Szybciej niż przewidywał ktokolwiek, szybciej niż spodziewali się Amerykanie, szybciej niż spodziewali się chyba sami talibowie. W Stanach Zjednoczonych obydwie strony politycznego sporu widzą jednego winnego. To jest prezydent Biden. Myślą tak zarówno ci z lewej, jak i ci z bardziej konserwatywnej strony, oczywiście z różnych powodów. A czy rzeczywiście Biden jest winny tego, co się stało i jakie mogą być polityczne konsekwencje tych wydarzeń w Afganistanie dla amerykańskiego prezydenta? O tym będzie w dzisiejszym Klubotygodniku. Zapraszam do oglądania. Prawdopodobnie dobrze znacie to zdjęcie. Na płaskim dachu stoi helikopter, na ten dach prowadzi drabina, po tej drabinie wspina się sznur osób. Jeden mężczyzna pomaga pozostałym wsiadać do stojącej maszyny. To oczywiście ostatnie chwile Amerykanów w Saigonie i ostatni rzekomo helikopter startujący z wietnamskiej stolicy. Zdjęcie, które jest oczywiście symbolem końca wojny w Wietnamie i upadku tego miasta, upadku Saigonu. Wszystko to dzieje się oczywiście na ostatnim etapie amerykańskiej ewakuacji i po zbombardowaniu saigońskiego lotniska, kiedy to Amerykanie muszą tych ostatnich ludzi pozostających jeszcze w Saigonie ewakuować za pomocą helikopterów. Jest to zaawansowana akcja, 19 godzin, ponad 80 maszyn, no i ostatnie setki osób, które opuszczają Wietnam. Można jeszcze dodać, że wbrew takiemu powszechnemu przekonaniu ten helikopter ze zdjęcia wcale nie stoi na dachu amerykańskiej ambasady w Saigonie, tylko na dachu jednego z apartamentowców, gdzie mieściły się różne instytucje, m.in. lokalna placówka CIA. Ale to oczywiście są detale. Kluczowy jest przekaz tego zdjęcia. Po wielu latach wojennego wysiłku w Wietnamie Amerykanie muszą w popłochu i pośpiechu ewakuować się helikopterami, uciekając z dachów, porzucając południowo-wietnamską stolicę i tak naprawdę w momencie, kiedy ją opuszczają, ginie również cały efekt tej wieloletniej wojny. Zdjęcie, symbol amerykańskiej porażki. Oczywiście te porównania do Wietnamu zaczęły nieuchronnie powracać, kiedy Amerykanie zaczęli się przymierzać do zakończenia innej, wieloletniej, tragicznej wojny w Afganistanie. I dlatego już 8 lipca prezydent Joe Biden zadecydował, że uspokoi amerykańskich obywateli i przekona ich, że do takiej sytuacji, do jakiej doszło kilka dekad temu we Wietnamie, tym razem na pewno nie dojdzie, że nie zobaczymy tego helikoptera, który podrywa się z saigońskiego dachu w wersji afgańskiej, że tutaj sytuacja jest pod kontrolą, że rząd afgański dysponuje armią, która nie pozwoli talibom tak szybko przejąć terytorium Afganistanu. Is the Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. Do you see any parallels between this withdrawal and what happened in Vietnam, with some people feeling... None whatsoever. Zero. The Taliban is not the North Vietnamese army. They're not remotely comparable in terms of capability. There's going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof of a embassy of the United States from Afghanistan. Krótko mówiąc, nie ma powodów do niepokoju. No i oczywiście nieco ponad miesiąc później po tych słowach Bidena zobaczyliśmy takie obrazki, na których dwuśmigłowy Chinook ląduje na dachu amerykańskiej ambasady w Kabulu właśnie po to, żeby ewakuować ludzi, którzy tam przebywają. I nie ma wątpliwości, że teraz to zdjęcie będzie wielokrotnie powracać, oczywiście prawdopodobnie zmontowane z tą wypowiedzią Bidena, który mówi o tym, że absolutnie do drugiego Saigonu nie dojdzie. Rzeczywistość bardzo brutalnie zweryfikowała zapowiedzi amerykańskiego prezydenta. Zresztą tamte przemówienie Bidena z 8 lipca w ogóle nie było przesadnie szczęśliwe. Jeszcze w tej samej wypowiedzi mówił o tym, że celem amerykańskiej armii w Afganistanie nigdy nie było budowanie państwowości, nigdy nie był nation building. We did not go to Afghanistan to nation build. Nikt nigdy o czymś takim nie słyszał. Nikt. Żaden. W internecie
nie ma. Oczywiście nie może dziwić, że na tej sytuacji starają się skorzystać republikanie, wskazując, że te katastrofalne wycofanie się z Afganistanu może skutkować w przyszłości zwiększeniem się zagrożenia terrorystycznego, być może dodatkową falą migracji do Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście te zarzuty bardzo zyskały na sile po tym ostatnim zamachu przeprowadzonym przez państwo islamskie wprost z prowincji Chorasan. Zamachu, w którym zginęło najwięcej amerykańskich żołnierzy od ponad dekady, co jasno pokazało, jakie są skutki opuszczenia Afganistanu przez amerykańskie wojska. Mało tego, amerykańska administracja musi teraz układać się z talibami, by zapewnić bezpieczeństwo kraju w dalszej perspektywie. Ale krytyki Bidenowi nie szczędzą również swoi, czyli liberalne media, takie jak New York Times, jak The Atlantic. Komik John Oliver, który do tej pory wielokrotnie uderzał bezpardonowo w Donalda Trumpa, tym razem w podobny sposób uderza w Joe Bidena, no bo też tych obrazków po prostu obronić się nie da. Po 20 latach wojny w Afganistanie jej efekty zniknęły w przeciągu tak naprawdę tygodni. Niemal całe terytorium Afganistanu już znowu jest w rękach talibów. To talibowie są w tej chwili partnerem dla Amerykanów w stabilizacji tego kraju. No a tych obrazków, które oglądaliśmy w ostatnich dniach i tygodniach na kabulskim lotnisku, również nikt łatwo z pamięci nie wymaże. Będziemy pamiętać tych ludzi biegnących za samolotami, czepiających się samolotów, spadających z tych samolotów. To były co najmniej tak dramatyczne obrazki, jak te, które towarzyszyły ewakuacji Amerykanów z Wietnamu i najprawdopodobniej to one będą prześladować nie tylko Joe Bidena w czasie następnych kampanii wyborczych, ale również Stany Zjednoczone w nadchodzących latach. Oczywiście pojawia się pytanie, czy to prezydent Biden odpowiada za ten bałagan. Bo o tym, że z Afganistanu należy się wycofać, Amerykanie byli przekonani już od jakiegoś czasu. Kolejni amerykańscy prezydenci o tym mówili, mówił o tym Barack Obama, mówił o tym Donald Trump, który zresztą przecież podpisał tę umowę, na podstawie której do tego wycofania dochodzi, umowę z talibami. W związku z tym coraz trudniej było wraz z kolejnymi latami przekonywać amerykańskich wyborców, dlaczego powinni przeznaczać pieniądze ze swoich podatków na finansowanie tej misji. Zwłaszcza, że sukcesy skończyły się już dawno temu. Ostatnim znaczącym sukcesem była eliminacja Bin Ladena w 2011 roku. Ladies and gentlemen, we got him. Dekadę temu. No i coraz trudniej było stwierdzić, dlaczego właściwie amerykańscy żołnierze wciąż tkwią w Afganistanie. Daniel Kahneman, pochodzący z Izraela, noblista zajmujący się błędami poznawczymi, opisał coś, co nazwał problemem kosztów utopionych. Chodzi w uproszczeniu o taką sytuację, gdzie jakiś projekt, jakieś przedsięwzięcie należałoby zakończyć, ponieważ nie przyniosło ono efektów, prowadzi do porażki. Ale ponieważ włożyliśmy w nie już dużo czasu, dużo wysiłków, zainwestowaliśmy pewne środki, zgromadziliśmy jakiś zespół, który pracował nad tym, bardzo trudno jest podjąć decyzję o jego zakończeniu. W związku z tym trwamy przy tym projekcie dłużej niż miałoby to sens. Do takiego momentu, w którym sytuacja jest już beznadziejna, projekt trzeba i tak porzucić, a koszty okazują się o wiele wyższe niż by były, gdybyśmy porzucili ten projekt o wiele wcześniej. Taki opis może dotyczyć oczywiście naszego życia prywatnego, naszego życia towarzyskiego, naszego życia zawodowego, ale też życia większych organizmów, korporacji, firm, samorządów, państw. W tym drugim przypadku oczywiście dochodzi również dodatkowy czynnik, bo o ile w przypadku naszych prywatnych decyzji odpowiedzialność spada wyłącznie na nas, o tyle kiedy mówimy o państwach czy korporacjach, wyborcy albo udziałowcy mogą domagać się konsekwencji od tego, kto wpędził organizację w nieudany projekt i to jeszcze dodatkowo utrudnia jego porzucenie. Trudno nie odnieść wrażenia, że ten opis w jakimś stopniu pasuje również do wojny w Afganistanie. Amerykańscy obywatele od dawna mieli jej dosyć. Amerykańscy prezydenci chcieli ją zakończyć. Widać było, że te wysiłki włożone w budowę tam państwa na zachodnią modłę nie przyniosły rezultatu, że istniejąca armia, choć na papierze wielka i potężna, wcale nie jest dostatecznym gwarantem bezpieczeństwa dla tego terytorium i że po 20 latach talibowie, którzy mieli zniknąć, wciąż są stroną, z którą należy negocjować. Jednak wycofanie się z Afganistanu oznaczałoby, że przywódca państwa musi wytłumaczyć swoim obywatelom,
Dlaczego dzieje się to w tym momencie? Co udało się osiągnąć przez te 20 lat wysiłków kosztem śmierci żołnierzy, kosztem wydanych pieniędzy? Czym różni się ten Afganistan dzisiaj od tego Afganistanu sprzed kilkunastu czy 20 lat? Jakie są trwałe efekty amerykańskiego zaangażowania? Trzeba by to było wytłumaczyć nie tylko obywatelom, ale też rodzinom ofiar, weteranom, na co poszedł ich trud. I niestety ta odpowiedź nie byłaby przyjemna, w związku z tym żaden amerykański prezydent się do tego nie kwapił. Dodatkowo amerykańska administracja musiałaby również wziąć odpowiedzialność za ten chaos, który niewątpliwie zapanowałby w Afganistanie, bo przecież wszyscy o tym wiedzieli po tym, jak amerykańskie wojska się stamtąd wycofają. To wszystko dzieje się w tym momencie i pokazuje, że ta wstrzemięźliwość amerykańskich prezydentów, którzy nie chcieli pochopnie wycofywać się z Afganistanu, miała pewne uzasadnienie. Oczywiście sprawy przyspieszyły dopiero w 2020 roku, kiedy administracja Trumpa podpisała porozumienie z talibami, deklarując, że Amerykanie opuszczą kraj do 1 maja 2021 roku. Administracja Bidena przejęła tę umowę, wydłużyła termin wycofania się do końca sierpnia, ale z umowy się nie wycofała. Biden od dawna był przekonany, że z Afganistanu trzeba się wycofać, nie licząc się z kosztami. Już w 2012 roku, kiedy ówczesny rywal w wyborach prezydenckich Baracka Obamy, Mitt Romney, kluczył w sprawie wycofania się amerykańskich wojsk z Afganistanu, Biden odpowiedział mu ostro: wychodzimy w 2014. Kropka. Oczywiście nie wyszli, ale determinacja była. Wcześniej, bo w 2010 roku w rozmowie z Richardem Holbrookiem, amerykańskim dyplomatą, Biden również tłumaczył, że Stany Zjednoczone powinny wycofać się z Afganistanu, nie licząc się z kosztami. Kiedy Holbrook zapytał go o konsekwencje humanitarne takiego wycofania się, Biden miał odpowiedzieć: pieprzyć to. Nie musimy się tym przejmować. Zrobiliśmy to w Wietnamie, Nixonowi i Kissingerowi uszło to na sucho. Nie może więc chyba dziwić, że Biden postanowił pozostać przy umowie wypracowanej przez administrację Trumpa. Oczywiście mógł próbować ją renegocjować, ale umówmy się, jego pozycja negocjacyjna nie była zbyt mocna w momencie, kiedy druga strona wiedziała, że zależy mu na jak najszybszym wycofaniu amerykańskich wojsk. Mógł też próbować tę umowę odrzucić. Tuż po tym, jak Biden objął urząd, Jake Sullivan, jego doradca do spraw bezpieczeństwa, zapowiedział rewizję wywiązywania się z tej umowy przez talibów. No i gdyby to sprawdzenie miało doprowadzić do wypowiedzenia tej umowy, to cóż, umowa talibów z Trumpem zakładała między innymi uspokojenie sytuacji w kraju, miała spaść ilość aktów przemocy, a tymczasem w ciągu zaledwie 45 dni od podpisania tej umowy liczba ataków przeprowadzonych przez talibów wzrosła aż o 70% w porównaniu z rokiem poprzednim, więc umówmy się, gdyby administracja Bidena chciała taki powód znaleźć, to pewnie by go znalazła. Problem w tym, że Biden musiał być świadom, że odrzucenie tej umowy spowoduje intensyfikację konfliktu z talibami, że być może będzie się to wiązało z koniecznością wysłania dodatkowych wojsk do Afganistanu, z przedłużeniem tego konfliktu, który być może będzie trzeba przekazać kolejnej administracji, a w międzyczasie trzeba będzie odpowiadać na krytykę związaną ze złamaniem obietnicy zakończenia tej długiej wojny. Biden mógł też liczyć, że uda mu się przeciągnąć konflikt do drugiej kadencji, o ile oczywiście wygrałby wybory w 2024 roku i wtedy dopiero zakończyłby tę wojnę. Wtedy nie musiałby się martwić o to, że efekty tego zakończenia wpłyną w jakiś sposób na wybory prezydenckie, no bo nie miałby ich już przed sobą. Trochę tak rozwiązał to Donald Trump, dla którego koniec wojny miał przypaść właśnie w drugiej kadencji, tylko do tej drugiej kadencji nie doszło. Kłopot w tym, że Stany Zjednoczone, coraz silniej rywalizujące z Chinami, nie mogą już sobie dłużej pozwolić na marnotrawienie środków, na rozpraszanie swoich wojsk na konflikty, które nie mają aż tak priorytetowego znaczenia i dlatego Biden po prostu musiał ten konflikt jak najszybciej zakończyć. W tym sensie ta decyzja jest zrozumiała. Tutaj zresztą kwestia odpowiedzialności wydaje się jasna. Mianowicie cała odpowiedzialność na pewno nie spada na administrację Bidena. To nie administracja Bidena zaczęła konflikt w Afganistanie i to nie tylko ona ponosi odpowiedzialność za amerykańską klęskę w tamtym państwie. Oczywiście zupełnie inaczej jest, jeżeli chodzi o ten ostatni etap tej wojny, czyli o tę ewakuację, którą w ostatnich tygodniach obserwowaliśmy. Tutaj prawdopodobnie największymi winowajcami będą
Analitycy, którzy dostarczali prezydentowi i jego otoczeniu informacji na temat rzeczywistego układu sił w Afganistanie. I jeszcze kilka miesięcy temu w raportach do prezydenta Bidena trafiały informacje, że rząd w Afganistanie i armia tego państwa będą w stanie opierać się talibom przez miesiące, a być może nawet lata. I jeszcze na początku sierpnia raporty dla Bidena twierdziły, że prawdopodobnie Afganistan utrzyma się co najmniej przez kilka miesięcy. Nikt nie zakładał, że rozpadnie się jeszcze przed amerykańską ewakuacją. I to widać bardzo dobrze, chociażby w artykule Politico, który przedrukował niedawno Onet. Tam znalazły się wypowiedzi anonimowego urzędnika Departamentu Obrony, który opowiadał o tym, że w momencie, kiedy ten największy dramat w Afganistanie się dział, na jego skrzynkę mailową wpływały wiadomości od znajomych, w których powtarzało się właściwie jedno stwierdzenie: wow, to dzieje się naprawdę, to dzieje się już. Oczywiście analizy wszystkich błędów, które złożyły się na tą ostateczną katastrofę, zajmą z pewnością tygodnie, miesiące, być może lata i wtedy dopiero będziemy w stanie ustalić, jaką dokładnie część odpowiedzialności ponosi prezydent Joe Biden. W obecnej chwili ponosi ją w całości odpowiedzialność polityczną. Taka jest rola urzędującego prezydenta, to na niego spada ciężar decyzji, które podejmuje. Tę decyzję podjął świadomie, wiedząc, że w Afganistanie może wybuchnąć chaos i może dojść do takiej sytuacji, jaką obecnie obserwujemy. Wziął prezydent tę odpowiedzialność za siebie. Oczywiście mógł nie wiedzieć, że sytuacja tak szybko wymknie się spod kontroli, mógł liczyć na nieco lepszy scenariusz, ale wiedząc, jak wygląda sytuacja w Afganistanie, co najmniej powinien był przygotowywać się również na te gorsze scenariusze. Tego przygotowania po stronie amerykańskiej również zabrakło i z całą pewnością za to odpowiedzialność ponosi obecna administracja. Sam Biden, wiedząc, jak wygląda sytuacja, powinien był w bardziej szczery sposób rozmawiać ze swoimi obywatelami i ze światową opinią publiczną, bo te jego buńczuczne deklaracje, które słyszeliśmy jeszcze w lipcu i jeszcze na początku sierpnia, z całą pewnością będą go prześladować w następnych latach. Przykłady już mamy. Donald Trump wypuścił niedawno spot reklamowy, w którym to spocie łączy te wypowiedzi Bidena z obrazkami tego, co działo się w Afganistanie. Obrazy mówią same za siebie. Można jeszcze dodać, że te dzisiejsze kłopoty Bidena wynikają trochę z tego, że amerykański prezydent stał się zakładnikiem własnego wizerunku. Gdyby dziś w Białym Domu rezydował Donald Trump, prawdopodobnie powiedziałby: no cóż, Afgańczycy są przegrywami, nie chcieli walczyć w swoim własnym imieniu, więc tym bardziej Ameryka nie ma powodu, żeby ich bronić. Wycofujemy się, zostawiamy Afgańczyków na łaskę losu, Ameryka powinna zająć się sama sobą. No ale prezydentem jest Joe Biden, człowiek, który zapowiadał, że amerykańska polityka zagraniczna będzie wyglądać inaczej, że będzie w niej więcej wartości, że Ameryka znowu będzie przewodzić światu siłą swojego przykładu. No i być może właśnie takie deklaracje spowodowały, że Biden musiał później opowiadać o tym, że sytuacja w Afganistanie dojrzała do tego, żeby Amerykanie się wycofali, bo Afganistan jest bezpieczny, albo wręcz do tych niedorzecznych stwierdzeń, że Ameryka nigdy nie chciała angażować się w budowanie państwowości w Afganistanie. Biden po raz kolejny, chociażby po wydarzeniach w Izraelu i po kwestii Nord Streamu 2, wybrał bardziej pragmatyczny kierunek działania, który dosyć mocno koliduje z jego wcześniejszymi zapowiedziami. Pozostaje jeszcze ostatnie pytanie: w jakim stopniu ten afgański kryzys zaszkodzi Bidenowi politycznie? Pierwsze niepokojące dla niego sygnały już się pojawiły. Poparcie Amerykanów dla pracy prezydenckiej, jaką wykonuje Biden, po raz pierwszy od jego inauguracji spadło poniżej 50%. Natomiast jeżeli chodzi o to, w jaki sposób Amerykanie oceniają jego działania w Afganistanie, to ledwie 25% ocenia je pozytywnie. Biorąc pod uwagę, że to nie jedyny kryzys, z jakim mierzy się ostatnio Biden, wystarczy wspomnieć o kryzysie na amerykańskiej granicy albo o tym, że znowu rozpędza się pandemia COVID-19, widać wyraźnie, że miesiąc miodowy Bidena już się skończył. Jego zwolennicy powoli otrząsają się z faktu, że pokonał Donalda Trumpa i nie doceniają go już za cokolwiek, tylko zaczynają bardziej krytycznie patrzeć na jego działania. Czy zatem afgański Saigon okaże się czymś, co pozbawi Bidena szans na reelekcję? Mimo wszystko mało prawdopodobne. Do wyborów prezydenckich zostało jeszcze 3 lata i w tym czasie Amerykanie najprawdopodobniej zapomną, przynajmniej w jakimś stopniu, o tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach na kabulskim lotnisku, no chyba że doszłoby do jakiegoś zamachu na miarę 11 września.
Jeżeli do tego nie dojdzie, a w wyborach w 2024 roku naprzeciwko Bidena, jeżeli wystartuje, zobaczymy Donalda Trumpa albo na przykład Rona DeSantisa, to amerykańscy wyborcy zagłosują zgodnie z liniami partyjnymi, uczestnicząc po raz kolejny w tej walce dobra ze złem i końcowa ocena tego, jak Biden poradził sobie w Afganistanie, nie będzie miała tutaj decydującego znaczenia. Natomiast konsekwencje polityczne tego, jak wyglądała ewakuacja z Afganistanu, mogą przyjść w przyszłym roku, w 2022, kiedy będziemy mieć midterm elections, wybory do Izby Reprezentantów oraz wybory 1/3 składu Senatu. Tutaj demokraci mogą się obawiać tego, że republikanie zaczną im zarzucać słabości polityki migracyjnej, właśnie słabość w polityce zagranicznej, na przykład wobec Rosji oraz tą katastrofę w Afganistanie, która jednocześnie może doprowadzić na przykład do wzrostu zagrożenia terrorystycznego. To republikanie starają się robić już teraz i tego właśnie obawia się dzisiaj Partia Demokratyczna, a przynajmniej ci jej kandydaci, którzy obawiają się trudnego starcia w przyszłym roku. Oni już teraz starają się nieco dystansować od Joe Bidena i od jego administracji. No właśnie, obawiając się, że tego rodzaju bagaż wizerunkowy może ich pociągnąć na dno w przyszłych wyborach. A właśnie w tych wyborach niewielkie różnice mogą zadecydować o tym, czy to republikanie, czy demokraci będą mieli władzę nad obydwoma izbami amerykańskiego kongresu, gdyby udało się republikanom odbić Izbę Reprezentantów i Senat. Ostatnie 2 lata administracji Bidena mogą być wyjątkowo trudne. To tyle na dziś. Zdaję sobie sprawę z tego, że dyskusje wokół Afganistanu są żywe i burzliwe również w Polsce, więc ciekaw jestem Waszych komentarzy. Piszcie koniecznie, co o tej sytuacji sądzicie. Czy Waszym zdaniem amerykańska administracja podjęła dobrą decyzję? Kto ponosi odpowiedzialność? Na te pytanie starałem się odpowiedzieć po swojemu, ale ciekaw jestem, co Wy o tym sądzicie. Zapraszam Was oczywiście do subskrybowania naszego kanału Klubu Jagiellońskiego, na którym regularnie staramy się publikować filmy wraz z Piotrem Trudnowskim. Piotr publikuje o sprawach polskich, ja o sprawach międzynarodowych. Tak się podzieliliśmy i takie materiały staramy się Wam regularnie dostarczać. Dziękujemy też za to, że nas oglądacie. Ja jeszcze korzystając z okazji zapraszam Was do słuchania mojego podcastu, w którym częściej mówię o sprawach amerykańskich. Właśnie podcast po amerykańsku do znalezienia właściwie na każdej większej platformie podcastowej. Do usłyszenia i do zobaczenia.